Właśnie z tym kojarzą mi się tego typu rowery, czyli z bardzo niską kadencją, z twardymi przełożeniami, z przedziwną geometrią, niedziałającymi hamulcami, ale też ten GT kojarzy mi się z Ameryką w najlepszym wydaniu, czyli z czymś, co jest być może proste, taki prosty uliczny wojownik, ale z kolei na tym rowerze dojedziemy na koniec świata, bo nic się w nim nie zepsuje. Jak jest naprawdę, czy to są mity, czy też może moje słowa są prawdziwe, zapraszam Was po odpowiedzi na ten właśnie film. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj, jak już wiecie, będzie o pierwszym fullu od GT, czyli totalna klasyka, Ameryka, mianowicie model RTS. Rower jest aluminiowo-stalowy na pełnej grupie Deore XT. Opowiem Wam, jakie ma plusy, jakie minusy, przyjrzymy się dokładnie całemu osprzętowi. Zaczynamy oczywiście od ramy. Główny trójkąt został wykonany z aluminium, tył jest stalowy. Mamy tutaj bardzo prosty damper kultowej amerykańskiej marki Nolin. Jest to taki typowy, prosty, uliczny wojownik. Amortyzator nie ma nawet regulacji tłumienia odbicia. Ja wykonywałem jego kompleksowy serwis. Jest naprawdę bardzo prosty. Nie ma tu żadnej finezji. Tego typu rzeczy dowiozą nas na koniec świata. No i tak naprawdę nie ma co tu się zepsuć. Stąd damper przetrwał w takim stanie do aktualnych czasów. Zawieszenie wygląda na dość skomplikowane. Mamy tutaj właśnie wspomniany amortyzator, który za sprawą takiej przedłużki przechodzi przez środek rury podsiodłowej. No i tutaj całość jest zaosiowana. Zawieszenie pracuje na łożyskach tak zwanych maszynowych. Całość, tak jak wspomniałem, wygląda dość skomplikowanie i wygląda na to, że ma szansę działać dobrze, a jednak rower niestety, kiedy na niego się wsiada, trochę traci na uroku, ponieważ zawieszenie bardzo źle pracuje i jest bardzo podatne na bujanie. Komponentem, który rzuca się w oczy, są oczywiście koła. Wyglądają niemal bliźniacze do kół marki Grimeca, ale nie jest to Grimeca, jest to marka Inferno. Tak jak zaraz będziecie mogli zobaczyć, w środku mamy ratchet od DT Swiss. Całość pracuje na aluminiowych podzespołach, jest wykonana bardzo precyzyjnie i naprawdę świetnie działa. A tak pracuje bębenek po serwisie. Amortyzator przedni. Kultowy mistrz wszechwag, czyli RockShox Mach 21. Aby wykonać przegląd tego amortyzatora, potrzebny jest specyficzny zestaw oryginalnych narzędzi. Jak to wygląda, możecie teraz obejrzeć na moim filmie, ponieważ nagrałem go podczas serwisu tego amortyzatora. W środku zachowany jest, mogę powiedzieć, w idealnym stanie. Natomiast jedną z niespodzianek było to, że nie ma uszczelek kurzowych, są tylko uszczelki olejowe. Prawdopodobnie ktoś podczas serwisowania tego amortyzatora wywalił uszczelki kurzowe, bo być może były sparciałe, popękane, a niestety uszczelki do tego modelu są praktycznie niedostępne. Co prawda znalazłem je na eBayu, ale właściciel na razie stwierdził, że z racji specyficznego wykorzystania tego roweru w tym momencie tych uszczelek montować nie będziemy. Napęd. Pełna grupa Deore XT. Mamy tutaj przerzutkę, kasetę, łańcuch, korbę. Całość działa naprawdę bardzo fajnie. Jest to kaseta ośmiorzędowa, precyzja, kultura pracy. No nie pozostawiają wiele do życzenia. Trzask cyngla manetki, bieg jest zmieniany, wszystko działa jak należy. No ale właśnie jedyne uwagi mam do samych manetek, są bardzo mało ergonomiczne. Zarówno umiejscowienie cyngli, jak i ich działanie nie są najszczęśliwsze. Zobaczcie, jak duży jest skok jałowy lewej manetki, w prawej jest w sumie podobnie. Tutaj dodatkowo prawą manetkę musiałem naprawić, ponieważ wskaźnik przełożeń był uszkodzony i musiałem troszkę się pobawić, aby całość znów działała. No mamy oczywiście wąską kierownicę i tutaj taka klasyka tamtych czasów, czyli bardzo blisko umieszczone obok siebie klamko manetki, które niemalże
stykają się ze sobą. Hamulce, no właśnie, cantilevery, również Deore XT, zachowane w perfekcyjnym stanie. I tak naprawdę większość z Was może myśleć, że cantilevery nie działają, nie hamują, a tymczasem po ich poprawnym ustawieniu naprawdę jestem bardzo zadowolony z jakości działania i zdecydowanie rower można postawić na kole używając jednego czy dwóch palców. Tutaj jeśli chodzi o tylny hamulec, mamy dodatkową krzywkę, która działa w taki sposób. Jest to trochę moim zdaniem przekombinowane rozwiązanie, no ale udało mi się całość wyregulować tak, że działa jak należy i również dobrze hamuje. Co więcej, mamy również sztycę stalową Deore XT, siodło marki GT, oczywiście trochę nowsze i być może nie pasujące do całości, ale co GT to GT. Kierownica również jest GT, rogi zoom. No i wspornik kierownicy, ponieważ wspornik kierownicy oryginalny jeszcze tutaj mam. Jest to stalowy mostek marki GT, ale tutaj ten system mocujący został uszkodzony. Ktoś, tutaj nawet jest widać wybrzuszenie na stalowej części. No i musiałem chwilę się pogłowić, co założyć. Założyłem aluminiowy mostek Azonic, jest to New Old Stock, mostek fabryczny nowy. Również bardzo fajną rzeczą są stery Deore XT pod sterówkę 1,8 cala z bardzo fajnymi łożyskami. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Całość jest naprawdę sensownie uszczelniona, działa bardzo dobrze po dziś dzień. Jeszcze może słowo odnośnie opon. Ja zastosowałem tutaj współczesne Penny Racery Comet Hardpack. Oryginalne opony Penny Racer Fire XC Pro musiałem wymienić, ponieważ sparciały i nie nadawały się do bezpiecznej jazdy. Rower jest oczywiście po kompleksowym przeglądzie konserwacyjno-regulacyjnym. Ja tutaj wszystko rozebrałem na części pierwsze, wymieniłem linki, pancerze, wszystkie elementy są przeserwisowane. No i być może najważniejsze pytanie, ile waży ten rower? Waga pokazuje 13 kg i 740 gramów. Ja myślę, że jak na rower aluminiowo-stalowy jest to bardzo fajny wynik. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. Ode mnie prośba o subskrybowanie mojego kanału. Nawet jeśli tylko oglądacie, a nie subskrybujecie, kliknijcie i dla mnie to naprawdę duża pomoc. Was nie kosztuje nic. A dla tych wszystkich, którzy dotrwali do końca filmu, jeszcze jedna rzecz bardzo fajnie nawiązująca do roweru, którą opisywałem na moim fotoblogu. Jeśli wejdziecie na stronę serwisbajka.pl, tam ów artykuł będziecie mogli odnaleźć. A jest to naprawdę kultowy plakat z serii Pure Shimano Guts. Serię tych plakatów tworzyli prawdziwi artyści w swoim fachu, którzy zajmowali się tego typu rzeczami. Tutaj co prawda mamy grupę Deore XT już troszkę nowszą pod V-breaki, ale jednak naprawdę plakat jest świetny i myślę, że bardzo fajnie nawiązuje do tego roweru, który dzisiaj oglądaliście. Ja tutaj jeszcze będę przygotowywał dla Was pewną z nim związaną niespodziankę. Mianowicie planuję wykonać bardzo fajny kinkiet z części Deore XT z tejże grupy, który nad tym plakatem zawiśnie i będzie go oświetlał, także trzymajcie rękę na pulsie. To wszystko na dzisiaj. Raz jeszcze Wam dziękuję, że byliście ze mną. Kolejny film niezmiennie w przyszłą niedzielę o godzinie 16. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!